Dzień dobry Państwu, Krzysztof Lech Łuksza, telewizja w Realu 24. Witamy w kolejnym odcinku cyklu Fizyka Życia. Z nami Pan Jan Kuban. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj kontynuujemy ambitny cykl Fizyka Życia i ambitne tematy związane. No właśnie, dzisiaj mamy mówić czy Pan będzie mówić, a ja będę słuchać i drążyć ewentualnie. Drążyć oczywiście, jak najbardziej. Będziemy mówić o jakiejś boskiej cząstce, ale jeszcze bardziej boskiej niż Jeszcze, ostatnio. tak, Bo tutaj tak. tylko przypomnę Państwu, że ostatnio mówiliśmy o boskiej cząstce, ale nie tej mainstreamowej, czyli nie o bozonie Higgsa, ale o zwykłym białku, którego wszędzie pełno, ale okazało się, że Tak, że jest w tym piękno. jest w tym piękno, skomplikowanie i przeróżne właściwości. O tym mówiliśmy też, że jest po prostu jeden długi łańcuch aminokwasów połączonych ze sobą, który potem się w odpowiedni tam sposób kształtuje. Jeżeli mógłbym poprosić, dzisiaj w ogóle mamy taki dosyć ambitny cel, bo chciałbym dojść do mechanizmów, które budują te białka, ale jeszcze wcześniej opowiedzieć o innej cząstce, która według mnie w konkursie boskości nie wiem, czy nie stoi przed białkiem. Zobaczymy, ale to zależy od Pana, bo Pan będzie jurorem w tym konkursie, a ja będę tylko przedstawiał kandydatki. Poważne zadanie przede mną. Oczywiście. Jeżeli mógłbym poprosić realizatora o mój ekran w tej chwili, to na tym żeśmy skończyli. To jest łańcuch nukleotydów, te zielone tutaj pięciokąty, sterczące z nich zasady azotowe, które jak pamiętamy są 5 albo 4, no i one parują się tylko z innymi komplementarnymi. Mówiliśmy, że jest to kod, że tak. W ten sposób mogło powstać do samopowstania informacji. Zresztą połączenie właśnie tych zasad azotowych w takie 3-elementowe paczki, to właśnie biologia to wykorzystuje. I tak to się mówi, że jest to słowo złożone z 3 liter. Każda z tych liter może mieć jedną z 4 postaci, czyli tam guanina, tynina i tak dalej. No i to w ten sposób jest zbudowane. Ponieważ zasady azotowe łączą się komplementarnie z innymi zasadami, które im odpowiadają, to tworzą taki łańcuch. Łańcuch DNA. Czyli podstawowa informacja w każdej naszej komórce, w każdej komórce praktycznie każdego obiektu żywego. Poprosiłbym teraz o realizatora o film numer 1 z dźwiękiem, bo on pokazuje, w jaki sposób DNA się replikuje, czyli ta informacja się powiela. Z informacji wyjściowej, jak jeszcze nie mówią, DNA is a molecule made up z of takiego two jednego strands. łańcucha, takiej jednej poskręcanej drabiny powstają dwie Each strand is prawie made up of a dokładnie, sequence of generalnie four chemical dokładnie takie bases same drabiny. represented by the letters A, C, G and T. The two strands are complementary. Tutaj This means właśnie to that są te wherever zasady there's a T in azotowe, one one są strand, there will be an oznaczone A różnymi in the opposite strand. kolorami i tak And jak wherever widać there's a C, odpowiednie there kolory will be a tylko i G wyłącznie in the łączą other się strand. z innymi Each kolorami, strand has czyli a żółty z 5' niebieskim, end zielony and z a 3' czerwonym, inaczej end. być nie może. No i Two tutaj jest strands run in ukierunkowanie, opposite że directions. ten górny drążek idzie od piątki do trójki, a z kolei ten dolny jest tak jakby w przeciwnym kierunku. No i teraz jak odbywa się to powielanie? Proszę zauważyć, tutaj taka duża cząstka, jest to helikaza, która rozcina DNA na dwa łańcuchy, na 2 podłańcuchy. Proszę zwrócić bardzo uwagę na to, że ta helikaza jest jak automat. Ona się po prostu przesuwa i rozcina, czyli to jest pewnego rodzaju automat. Teraz do takiej pojedynczej wiązki dochodzi primaza i ona tworzy, tutaj nie warto tego komplikować, nie warto, jeżeli ktoś chce, to sobie proszę potem obejrzeć. To w każdym razie mamy różnego rodzaju enzymy, które powodują, że z luźnych nukleotydów one dołączają się i po prostu budują tak jakby to, czego brakuje. Czyli z tej jednej wiązki powstaną 2 dokładnie wiązki. Przy czym tutaj, jak widać, ta budowa jest bardzo prosta, no bo idziemy od kierunku 5 do 3, natomiast dolna wiązka jest od 5 do 3, jest tak jakby przeciwstawna. No i tutaj jest ten mechanizm podobny, ale troszeczkę bardziej skomplikowany. I tutaj prawdopodobnie do wytłumaczenia tego mechanizmu przyczynił się jakiś Japończyk o nazwisku Okazaki, no bo właśnie mamy Okazaki fragmenty i to budowanie przebiega tak jakby
w drugim kierunku, tak? Czyli nie tak jak poprzednio, że cały czas w jednym kierunku to idzie, tylko tak jakby pewnymi sekwencjami. Może dajmy już sobie spokój z tym filmem, dobrze, bo on mniej więcej pokazuje, że właśnie jedna cząstka DNA może się zreplikować w ten sposób i z jednej cząstki powstają dokładnie dwie takie same. Dzięki tym zasadom, które rządzą dopasowywaniem się. Tak, dokładnie, kodu. że tych samych zasad azotowych po prostu inaczej być nie może. Tak? W związku z tym jest to mechanizm właśnie powielania. Teraz taka mała dygresja na marginesie. Ja zaraz poproszę realizatora o wrzucenie mojego ekranu. Jeżeli można prosić, to właśnie bym poprosił o ten ekran. Tutaj mamy linę wspinaczkową i DNA. Pana dwa, powiedzmy. Tak, dwie moje tematy. pasje, obiekty mojej pasji, dokładnie, świetnie pan to zauważył. I teraz ja na studiach miałem taki przedmiot, który się nazywał wytrzymałością materiałów i tam myśmy teoretycznie i praktycznie zgniatali belki, to znaczy było to tak zwane wyboczenie, trzeba było wziąć coś, na przykład długopis i tak go obciążyć, żeby on pękł albo się wyboczył, czyli wykrzywił. No i był taki parametr jak smukłość, czyli długość tej belki do jej średnicy. Czyli im węższa belka i im dłuższa, tym tak jakby bardziej smukła. No i ja pokusiłem się obliczyć tą smukłość dla liny wspinaczkowej, która się strasznie plącze. Jeżeli ktoś w ogóle miał z liną wspinaczkową do czynienia, to wie, że bardzo łatwo ją zaplątać i bardzo trudno ją rozplątać. No to co dopiero dzieje się w przypadku DNA? Proszę, tutaj są porównanie smukłości DNA. Długość DNA ludzkiego szacuje się na około 1,8 metra. Są niektóre źródła, które podają 3, ale akurat to 1,8 jest bardziej zweryfikowane. Natomiast długość liny wspinaczkowej to 50 metrów. Średnica DNA to 2 nanometry, czyli 2 razy 10 do minus 9. Niewyobrażalna smukłość. Niewyobrażalna smukłość, już pan ją widzi na dole, prawda? Lina wspinaczkowa ma smukłość 5000, natomiast tutaj jest 900 milionów. No i teraz my wiemy, że DNA się skręca, tworzą się różnego rodzaju takie paczki, tak jak tutaj ta paczka tej liny, prawda? Z tym, że no, linę zamotała maszyna, która to robi. Natomiast tutaj jest maszyneria chemiczna. No i teraz rzeczywiście można się zastanawiać, czy ta maszyneria chemiczna robi to w sposób samodzielny, czy też jest sterowana z zewnątrz, na przykład przez jednostki boskie. Pytanie to jest, według mnie jest to otwarte. No, Ale chodzi o stworzenie tych zasad, tak? To pan ma na myśli? Znaczy nie, no, w ogóle wie pan, zaplątanie, to zaraz będziemy na kolejnym filmie pokazywali, jak DNA się nawija, tak? No bo ono nie może tak, bo to by się poplątało, wie pan, to się porwało. Ono się replikuje. Proszę zauważyć, że tą smukłość, te 900 tysięcy milionów, ta smukłość, taka nitka, no po prostu nie ma czegoś takiego, nie potrafimy sobie nawet tego wyobrazić, to musi być zreplikowane na całej swojej długości. W związku z tym, wie pan, skomplikowanie tej całej maszynerii, która tego dokonuje, jest po prostu przeogromne, jest niewyobrażalne. No ale pytanie, czy coś, co jest niewyobrażalne, to jest równoznaczne z tym, że jest sterowane przez Boga, czy też po prostu my mamy na tyle mały mózg, że nie potrafimy sobie tego wszystkiego wyobrazić. Ja nie zajmuję tutaj żadnego stanowiska, ja po prostu podaję rzeczy, które mnie fascynują, które mi się podobają i które uważam, że warto by było, żeby ludzie po prostu wiedzieli. Także ta smukłość jest rzeczywiście, powtórzmy jeszcze, to jest 900 milionów do 5000 przy linie wspinaczkowej. Czyli bardzo, bardzo długa i bardzo, bardzo cienka. Dokładnie, linka. dokładnie tak. Dobrze, więc teraz przejdźmy sobie do obejrzenia drugiego filmu. Ja zaraz poproszę realizatora o uruchomienie. Natomiast opowiedzmy sobie o takim procesie, bo tutaj mieliśmy duplikację tego DNA, zostało to pokazane na filmie. Natomiast teraz się będzie działo coś innego. Mianowicie na podstawie informacji z DNA będą powstawały cząstki o pewnych własnościach. Te cząstki to jeszcze nie są cząstki białkowe. To są cząstki RNA. Poproszę w takim razie o film, w jaki sposób powstają cząstki RNA w procesie transkrypcji. DNA contains genes. A gene is a continuous string of nucleotides
containing a region that codes for an RNA molecule. This region begins with a promoter and ends Tutaj in jest a pokazany terminator. Genes also gen, contain czyli który regulatory startuje sequences od takiej that can jakby be found sekwencji near the promoter startowej do or at a more sekwencji distant location. końcowej, Motor czyli do region of the gene terminatora. functions No i as a teraz jak to recognition się site odbywa? Proszę for zauważyć, RNA że tu się znowu polymerase to pojawia bind. jakaś taka cząstka, This is where the majority of gene która expression is controlled by either permitting rozcina- or blocking access to this site by the rozcina RNA DNA, ale w polymerase. sobie wokół Binding krążą causes the wolne DNA double nukleotydy helix to unwind and open. rybonukleotydy. Then during W tej cząstce elongation, the RNA i w tej chwili polymerase do jednej slides z along tych the nitek template DNA strand. DNA, one doklejają się i formują kolejny łańcuch, ale proszę zauważyć, że ten łańcuch od razu wychodzi, tak? Czyli no, jest to skomplikowana maszyneria. To jest oczywiście rysunek schematyczny, który nam pokazuje, proszę zobaczyć, ten enzym przesuwa się od początku, od genu znaczy od startera do terminatora, no i produkuje taki łańcuszek. Zaraz sobie powiemy, no ten łańcuszek to jest wiadomo, to jest łańcuch rybonukleotydowy, czyli RNA. No i właśnie coś takiego zostaje wyprodukowane w jądrze. Teraz tutaj taka dygresja na marginesie, to nie jest dokładnie to, co powinno być, w związku z tym pewne fragmenty tego RNA zostają wycięte i odbywa się to właśnie w ten sposób, który zaraz zobaczymy na ekranie. To już jest no, równie fascynujące, dlaczego właśnie te fragmenty, jaka to maszyneria robi, no ale one muszą być wycięte. Proszę zobaczyć, tutaj się pojawiają 4 cząstki. Tak, takie wycinarki. No i to gdzieś tam sobie wędruje, prawdopodobnie zostanie zużyte jeszcze raz, rozłożone na czynniki pierwsze, a to przez porę w błonie jądra wychodzi do ciała komórki. Ja już może bym podziękował, bo przejdziemy właśnie teraz, to była transkrypcja, czyli to było powstanie nowej cząstki na podstawie informacji zawartej w DNA. I teraz pomówmy sobie, co to w wyniku tej transkrypcji może powstać. Otóż w wyniku transkrypcji powstają, jeżeli zerkniemy do Wikipedii albo tu w tych filmach, to generalnie wszyscy się koncentrują na mRNA. mRNA, messenger, czyli to jest informacyjne RNA, łańcuch informacyjny. Ale prawda jest taka, że w wyniku transkrypcji może powstać wiele innych cząstek, RNA cały czas, tRNA, czyli to jest transportujące RNA i rRNA, czyli rybosomowe RNA. Już będę tłumaczył, o co tutaj chodzi, oraz jeszcze inne cząstki. Te 3 cząstki, mRNA, tRNA i rRNA, to są podstawowe cząstki, które służą do budowania białek na podstawie informacji zawartej w genach. Bez tego nie odbyłoby się. To są składniki tej maszynerii i one powstają w wyniku transkrypcji. Czyli one służą do transformowania tej informacji w materię. Tak, dokładnie tak. Przy czym, za chwilę o tym powiem, ale może już tak zachęcę widzów i pana też, RNA, ten łańcuch ma właściwości zarówno białek, jak i właściwości informacyjne. I zaraz powiem i przedstawię kandydatkę, właśnie tą cząstkę, czy ona przypadkiem tego białka według pana jako jurora nie pobije. Dobrze, idźmy w takim razie i tutaj poproszę RNA, łańcuch z nukleotydów, już go teraz przedstawimy. Właśnie RNA. Jakbym poprosił właśnie o mój ekran. Proszę zobaczyć, to nie powiedziałbym, że to jest bardzo oryginalny rysunek, ponieważ ja ten schemat zaczerpnąłem głęboko szperając w odmętach internetu i okazało się, że jakaś nasza rodaczka chyba brała przy tym udział, przy jego stworzeniu, pracująca chyba w Berkeley. Natomiast nie udało mi się z nią skontaktować, bo miałem kilka pytań i wątpliwości, w związku z tym przerobiłem ten schemat po swojemu, tak jak mi się to wydaje. Proszę zauważyć, tutaj mamy tak, struktura RNA to jest ciąg rybonukleotydów, natomiast struktura białek to jest ciąg aminokwasów. Tutaj mamy zasady azotowe, które są takie same, tak? One się niczym nie różnią, natomiast tutaj mamy aminokwasy. I te mają te reszty aminokwasów i te reszty aminokwasów powodują, że białka stają się o tak różnych właściwościach.
No i to jest struktura pierwszorzędowa, czyli w jakiej kolejności są ułożone właśnie te ciągi rybonukleotydów czy ciągi aminokwasów. Struktura drugorzędowa to jest, tak jak pamiętamy, albo heliksa, czyli takie jakieś spiralki, albo jakieś takie falki. Natomiast w przypadku RNA robią się takie pętelki. I one się, proszę zauważyć, one się potrafią też już nawet tutaj połączyć. Struktura trzeciorzędowa to jest już ułożenie tych wszystkich poprzednich struktur w jakieś kolejne zwoje i niezwoje. No i struktura czwartorzędowa to już są połączenia między tymi kolejnymi ciągami. To pamiętamy, jak mówiliśmy o tym o białkach. I teraz, co jest takiego istotnego w RNA? W wyniku transkrypcji powstają różnego rodzaju ciągi RNA, a te ciągi mają różne właściwości. Proszę zauważyć, że RNA samo w sobie może być cząstką, ona się może samoreplikować, bo to jest też cząstka, która podlega replikacji. Tu my pokazaliśmy, że to jest cała maszyneria, która przepisuje z DNA. Natomiast według mnie, jeżeli będziemy sięgali do początków życia, to ja bym poszukiwał właśnie w cząstce rRNA. Dlaczego? W tych cząstkach RNA. Bo one ze względu na one same stanowią w sobie informacje. I teraz tak jak one są ułożone, w zależności od tej informacji, one mają różne właściwości. Cząstka DNA stanowi tylko i wyłącznie informacje i nie ma właściwości wykorzystywanych nigdzie, które by ją różniły od różnych cząstek DNA. Cząstka białkowa to jest ciąg, ale ona nie stanowi w sobie informacji. Ona sama się nie zbuduje. RNA jest syntezą, tak? RNA jest syntezą, i dokładnie. Ona ma tak jakby i potrafi się zreplikować i potrafi mieć różne właściwości w zależności od tego, jaki ciąg jest stworzony. I dlatego ja uważam, że jest to bardziej boska cząstka niż białko. To jest takie moje przekonanie. I teraz na co chciałbym zwrócić uwagę widzów? Otóż RNA jest tak jakby niedocenianą cząstką. O tym się bardzo mało mówi. Bardzo dużo mówi się o transkrypcji, o RNA translacji. słyszymy, kiedy mówimy o wirusach. Tak, dokładnie, tak, bo tam właśnie przy wirusach można zobaczyć, że RNA odgrywa istotną rolę, że czasami w niektórych wirusach RNA stanowi w ogóle materiał genetyczny, tam nie ma w ogóle DNA. I dlatego idąc tak jak Sherlock Holmes, analizując to wszystko, schodząc w dół metodą, ja to nazywam odwrotnej indukcji matematycznej, czyli nie od 1, 2, 3 do góry, tylko od góry schodzimy coraz niżej. To nawet Tibor Ganti powiedział, że to jest taka metoda ograniczania do minimum, czyli szukania minimalnej formy, która będzie miała maksymalne cechy tych wielkich obiektów. No to cząstki typu RNA są właśnie tego typu formą. To jest, nie ma według mnie niczego mniejszego, co mogłoby się replikować, czego właściwości zależałyby od informacji i co same w sobie zawierałoby informacje. Dlatego jest to takie ważne. Przyjrzyjmy się teraz tym cząstkom, o którym mówiłem, tRNA, mRNA i rRNA. To jest bardzo ważna cząstka, tRNA, transportowe RNA. Cóż robi tRNA? To jest taka ciężarówka, która wyłapuje wolne aminokwasy w ciele komórki, dołącza do siebie, po czym zasuwa z nimi do fabryki. A fabryką są rybosomy, które również są zbudowane z RNA. Jak wygląda tRNA? Tutaj to jest taki łańcuch, tak, który się tak ułożył, tutaj się połączył, tu się połączył, tu się połączył, tu stanowi jakieś takie pętelki. Ten fragment jest bardzo istotny. To jest tak zwany antykodon. Niestety nie udało mi się znaleźć wyczerpującej informacji, dlaczego tak to się dzieje, że ten antykodon, czyli te 3 zasady azotowe, jeżeli są ułożone w takim, a nie innym ciągu, to tu może przyłączyć się tylko taki, a nie inny aminokwas. Czyli proszę zauważyć, że te ciężarówki mogą wyłapać tylko i wyłącznie konkretne aminokwasy. Pamiętamy, że tych aminokwasów podstawowych jest 20. Czyli powiedzmy, że mamy około 20 rodzajów ciężarówek. Proszę zauważyć znowu tutaj fenomen, to zjawisko, że w zależności od ułożenia 3 nukleotydów przyłącza się tutaj dany aminokwas. Nic innego, tylko dokładnie taki
jaki odpowiada temu antykodonowi. Nie wiem, nie znalazłem tej informacji, być może widzowie mądrzejsi albo lepiej będą potrafili to znaleźć. Jeżeli potrafią znaleźć tą informację, proszę, bo tutaj tak jakby wiadomo, że tak to się dzieje, natomiast nie wiadomo, dlaczego tak to się dzieje. O ciężarówkach zaraz jeszcze będziemy mówili, zaraz będziemy sobie je oglądali. Właściwości mRNA. Proszę zauważyć, że mRNA jest po prostu taką witką i koniec. Ona się nie skręca, nie łączy. mRNA, przypominam, jest to po angielsku messenger RNA, czyli informacyjne RNA. No i bardziej skomplikowana cząstka, rRNA, już tutaj nawet, prawda, nie widzimy, ona jest duża dosyć. Są dwa elementy. Nazywa się to rybosom. Ten rybosom jest skomplikowany, bo on nie tylko się składa z cząstki RNA, ale również dołączone są do niego cząstki białkowe. Natomiast jest to ta fabryka, w której powstają białka. No i teraz w zasadzie należałoby pokazać, jak te białka powstają, ale chciałbym jeszcze chwileczkę Państwa poprosić o to, żebyśmy się zatrzymali. Otóż pomówmy sobie o enzymach i wrzucimy sobie za chwilę taki króciutki filmik, który do czegoś nas tam wprowadzi. Przemiana materii, czyli cząstek chemicznych, zachodząca w organizmach żywych, polega m.in. na rozpadzie cząstek i powstawaniu i wzroście nowych z elementów rozpadu innych cząstek. I to się nazywa metabolizmem. Z reguły metabolizm stanowi serię reakcji chemicznych zachodzących w określonej kolejności. Cząstka musi przejść od 20 do 30 transformacji, zanim osiągnie swą ostateczną postać. Przemiany te nie zachodziłyby, jeśli nie istniałby system, który nimi steruje. I kluczową rolę w tym systemie kontroli odgrywają enzymy. I teraz taka uwaga, mianowicie to jest na ekranie, mamy model enzymu. Jeżeli sięgniemy do różnego rodzaju encyklopedii, poszukamy definicji enzymu, to w zasadzie stykamy się z czymś, co niczego nam nie wyjaśnia. Enzym to wielocząsteczkowy twór, który przyspiesza reakcje chemiczne. Tak mówi wiele encyklopedii. No ale teraz, proszę, nie wiem, czy Pan pamięta, jak była rozcinana wiązka DNA. To była cząstka, która się do tego przykleiła, po czym, tak jak suwak zamku błyskawicznego, zasuwała po tym DNA, czyli był ruch, tak? W związku z tym, a o tym w szkole w chemii się nie mówi, że reakcje chemiczne są związane z ruchem. To są pewne procesy właśnie, w którym dochodzi do ruchu. Nie tylko. To przekształcenie jest ruchem. Może być ruchem, tak, tych przekształceń może być bardzo wiele. Natomiast cząstki właśnie, które te enzymy, one nie tylko przyspieszają reakcje chemiczne, zaraz powiemy, w jaki sposób mogą przyspieszyć, ale one również stanowią czynniki sprawcze, które mogą coś wywoływać. One mogą być po prostu narzędziami, czyli rozcinać tak jak nóż, przesuwać się wzdłuż pewnych cząstek. Poprosiłbym realizatora o początek filmu numer 5. To jest taka wizja artystów, proszę bardzo, jak to zasuwa. Tak, że to są takie cząsteczki. Proszę, tutaj idzie jakieś coś, co ma takie tak jakby nogi. Zrobił to Instytut Naukowy w Stanach Zjednoczonych. Ja nie wiem, czy to dokładnie tak wygląda. Prawdopodobnie dużo jest w tym prawdy. Możemy sobie tak to sobie wyobrazić. Jeżeli teraz bym jeszcze mógł poprosić film numer 4, bez dźwięku, jako taki podkład dla naszej rozmowy, dla naszej dalszej rozmowy. Tutaj właśnie jest też kolejna taka symulacja, jak wygląda maszyneria chemiczna, jak to wszystko, że to się właśnie rusza. Proszę zauważyć, to jest to zwijanie tego DNA. Wokół jakieś takie latają fioletowe, znowu cząstki, enzymy, które coś robią. Tak? To nie jest reakcja chemiczna już stricte, że się cząstki łączą, tylko to już są konkretne cząstki. Tutaj właśnie mamy transkrypcję. Powstaje tam właśnie, przesuwa się ta jedna cząstka, która wypluwa te transkrypty, czyli te jak cząstki RNA, jak w ulu, dokładnie. Proszę, tutaj mamy pory w błonie jądra, przez które właśnie wychodzą te cząstki już do ciała komórki. Także
Ja tutaj gorąco polecam, żeby jeżeli ktoś jest naprawdę zainteresowany, żeby sobie to wszystko pooglądać, tak, żeby zobaczyć. Tych filmików jest bardzo dużo, wszystkie mają polskie napisy, to jest naprawdę ciekawe. Tutaj 1,80 m to jest ludzkie DNA i mamy 10 trylionów w każdej naszej komórce, także tutaj no, w ogóle są niesamowite liczby. Właśnie może ja jeszcze bym wrócił, oglądajmy sobie to, ja bym jeszcze wrócił do rRNA. To jest właśnie ta maszyneria, w której powstają już białka. Proszę wyobrazić sobie, że w przeciętnej komórce ssaków jest 10 milionów rybosomów w każdej komórce, a przecież tych komórek człowiek ma tam 10 do 16, także to są potworne liczby, to są liczby, znaczy potworne, no liczba jak liczba, to są potworne do wyobrażenia. Ogromne liczby, tak. I też proszę zwrócić uwagę, będziemy, jak już skończymy ten cykl o prawdopodobnym powstaniu, znaczy teorii, która może służyć jako teoria, która wyjaśnia samo powstanie życia w warunkach ziemskich, będziemy też mówili o tym, o metodzie naukowej, która powoduje, że my bardzo wielu rzeczy nie rozumiemy. Ta metoda naukowa jest uczona w szkołach, ona jest wykładana na uniwersytetach, natomiast ja powiem, że ona jest trochę niedobra, że ona ogranicza nasze myślenie, ale to mówię, to na zachętę. Widzimy podział komórki. Tutaj widzimy podział komórki, to jest temat na następną rozmowę, także no okej, zachęcamy, bo to właśnie ta materia jest. Dziękuję właśnie realizatorowi. Jeszcze powiedzmy o tych enzymach, jak one potrafią przyspieszyć reakcje. Na przykład nadtlenek wodoru H2O bez udziału katalizatora rozpada się wyjątkowo wolno, ale jedna cząstka enzymu katalazy potrafi rozłożyć 40 milionów jego cząstek w ciągu sekundy. 40 milionów jego cząstek w ciągu sekundy. Takie są prędkości. Teraz replikacja, podobno kilka tysięcy nukleotydów się, znaczy podczas powielania się DNA to się odbywa 10 tysięcy na sekundę. Takie są prędkości, przy czym to DNA, jak pamiętamy, jest potwornie długie, bo to są 3 metry, ono jest potwornie smukłe. Tam jest potrzebna niesamowita maszyneria. Na poziomie, kiedy to wszystko przebiegało, kiedy te łańcuszki były mniejsze, prawdopodobnie te prędkości były po prostu niesamowite. I teraz ograniczeniem symulacji komputerowej jest to, że my możemy przechować nie większe liczby niż 10 do 308. Natomiast, tak jak kiedyś już myśmy mówili, tych liczb powieleń, chociażby tych rybosomów, które są w każdej komórce, jak teraz weźmiemy, ile pan ma tych rybosomów, no to po prostu to jest nie 10 do 16, tylko jeszcze tam 10 milionów, to są potworne liczby, których komputer nie ogarnie po prostu. Dlaczego? Dlatego trzeba stosować metody analityczne, czyli tak jakby analizować w przybliżeniu. Nie jesteśmy w stanie tego dokładnie policzyć i prawdopodobnie nigdy nie będziemy w stanie tego policzyć. To jest takie moje twierdzenie, że po prostu dotąd, dopóki nie zbudujemy komputera, który był w stanie spamiętać wszystkie stany, całą historię swoich stanów pamięci, to nigdy tego nie policzymy, a oczywiście jest to niemożliwe, żeby mieć taki komputer, który by pamiętał wszystkie stany swoich wszystkich komórek pamięci, no bo gdzieś musiałbym mieć te miejsce do pamiętania, czyli no po prostu jest to kwadratura. Panie Janie, pytanie ode mnie, bo powiedział Pan, kiedy oglądaliśmy ten ruch, niesamowicie to wyglądało, że to jest coś więcej niż tylko reakcja chemiczna, ale właśnie pytanie, czym to w takim razie jest? Czy jeżeli dokonamy analizy rozłożenia tych procesów na części pierwsze, to znajdziemy coś, co nie jest reakcją chemiczną? Znaczy, wie pan, tu jest właśnie tak jakby ten początek tego myślenia. To jest bardzo celna uwaga z pana strony. Reakcje chemiczne, to sobie wyobrażamy, że są dwie cząstki, one się jakoś tam do siebie zbliżają i coś tam się łączy. No teraz proszę zauważyć, że tutaj mamy do czynienia z taką maszynerią, że nie wszystkie cząstki są przekształcane, nie całe te przekształcenia się odbywają do końca. Są pewne cykle, to się odbywa wszystko w cyklach i to jest tak jakby to przejście od tej chemii, taką, którą znamy, którą wykładany był na przedmiocie chemia, do biologii. Czyli biochemia. Tak, i tutaj mi brakuje właśnie takiego przedmiotu, który by łączył tą chemię szkolną
z biologią szkolną, ale też byłby wykładany właśnie w szkole. Czyli ta, powiedzmy, tak jak Pan powiedział, ta biochemia, tak? Czyli właśnie to już nie są te reakcje chemiczne, że łączą się jakimiś tam wiązaniami, tylko właśnie, że coś się rozcina, że coś tutaj łączy, że coś wycina, gdzieś tam wyrzuca, że potem się Ale to rozpada. Czym są te rozpady, te przekształcenia, o których Pan mówi? No wie Pan, po części jest to chemia, a po części jest to już fizyka, tak? No bo jeżeli mamy dwa obiekty, czyli tak jakby enzym, który rozcina, to bodajże helikaza była, która rozcinała DNA, no to ona rozcina, to, albo tak jak w transkrypcji, to jest tylko rozcięcie na pewną chwilę, potem wszystko wraca do stanu poprzedniego, tak? Czyli to nie jest czysta chemia, to nie jest jeszcze biologia, to jest właśnie coś, o czym się bardzo mało mówi. To są pewne zjawiska i procesy fizyczne, czyli przemieszczanie się jednej cząstki w stosunku do drugiej, przy okazji rozcinanie tej cząstki. Coś tam budowanie, za chwilkę powiemy sobie właśnie, jak są te budowane te białka. No to jest maszyneria, tak? Wchodzi do fabryki, do rybosomu, wchodzi mRNA, czyli łańcuch informacyjny, po czym ciężaróweczki przyjeżdżają i w odpowiedniej kolejności dołączają w tym rybosomie się jeden do drugiego, a przy okazji wyżej aminokwasy się ze sobą łączą, no i ten aminokwas jest wypychany na zewnątrz tego rybosomu, po czym się zwija, właśnie powstawanie struktury pierwszorzędowej. Wiemy, bo to jest jeden za drugim aminokwas, a drugorzędowy on się musi jakoś tam zwinąć. Na jakiej zasadzie on się zwija, co powoduje, że się zwija tak, a nie inaczej. Nie wiemy tego? Wie Pan co, ja nie wiem. Ja tego nie wiem. Być może wiemy, być może naukowcy wyższego poziomu No właśnie, wiedzą. ja tutaj tak zapytam trochę w kontrze do mojej postawy z ostatniego odcinka, gdzie tu jest boskość, no bo ktoś powie, że to po prostu jest fizyka i chemia, to są dwie strony nie ma. No, tego samego medalu, czyli tak, zasad tak. rządzących materią. Tylko że my akurat tych zasad jeszcze tak do końca żeśmy dobrze nie poznali. Co więcej, nawet jeżeli jacyś tam naukowcy te zasady znają, to znają je wyrywkowo, bo specyfika naszej nauki jest taka, że jest bardzo dużo specjalistów, natomiast w konkretnych przypadkach. Natomiast moja próba jest taka, że ja próbuję to wszystko połączyć, z tych różnych dyscyplin naukowych to próbuję połączyć właśnie w jedną tą teorię. No i teraz biolog nie ma szans, bo nie ma takiego przedmiotu na biologii jak stabilność, tak? On tego nie ma. Myśmy mieli to na Politechnice, ale z kolei nie mieliśmy biologii. No i stąd jest to, że brak jest takiego ogólnego spojrzenia, ale ludzkość w tym kierunku idzie, tak? Tak jakby, właśnie mówię, jednym z elementów, którego mi brakowało, to jest powiedzenie o RNA, położenie większego nacisku w ogóle wszędzie, tak? W mediach, nie tylko w mediach, w szkole, na uniwersytetach, powiedzenie o RNA, że to jest właśnie tego typu cząstka, która jest zbudowana z takiego ciągu rybonukleotydów i w zależności od tego ciągu ma zupełnie różne właściwości, bo albo jest cząstką stricte informacyjną, albo jest cząstką transportową, albo jest cząstką fabryką, która coś tam produkuje. Czyli Jan Kubań syntetyzuje biologię i fizykę, tak jak RNA, informacje i materię. Coś w tym stylu, znaczy Pan tutaj bardzo miło, tak, bo to można to odebrać jako futrowanie, że Pan mi tutaj futruje, znaczy Nie futruje. Tak, dobra, tak mi się wydaje, że stworzyłem taką teorię, która jest mocno spójna. Jestem w stanie w zasadzie dyskutować z każdym, kto by chciał dyskutować, z każdym naukowcem. Mam jakieś tam kontakty też z ludźmi, którzy pisali książki właśnie, jest taki Pierluigi Luisi, który napisał książkę Podstawy tam właśnie do dochodzenia życia, jak to życie mogło powstać, ale ja z nim polemizuję, bo o wielu rzeczach on po prostu nie mówi. Ale to też możemy sobie kiedyś przy okazji tą książkę omówić. Geny. Geny to są, jak mamy RNA, no to te geny to są fragmenty tego RNA. One są odpowiedzialne za jakiś tam właśnie fragment na przykład konkretnego białka. I teraz tak. Mamy tą informację w DNA i mamy tak zwane pojęcie ekspresji genu, czyli jak ten gen przekłada się na finalny rezultat, czyli na przykład na cząstkę białkową. A już mówiąc tak, powiedzmy bardziej z naszego punktu widzenia, no to genotyp zamienia się w fenotyp, tak? Chodzi o to, że ta informacja o naszym nosie na przykład
jest nosem, przekształca się w nos, później właśnie w ten konkretny nos. nos, dokładnie. To jest taka sama, jak popatrzeć na to z pewnego punktu widzenia takiego bardziej ogólnego, to mamy kod programu, który pewno pana koledzy tam tłuką, klepią jakieś literki, cyferki, równa się i tak dalej, a potem to, co widzimy na ekranie, jak ten program działa. To jest dokładnie taka sama relacja. No i teraz w genach zawarta jest nie tylko informacja o tym, jak należy stworzyć dane białko, ale również jak się ma zachowywać dana komórka, w zależności od sytuacji, w jakiej się ona znajduje. No bo przecież pan powstaje poprzez podział komórek. Najpierw jest jedna zygota, potem dzieli się na 2, na 4 i tak dalej. W postępie geometrycznym to rośnie. No i z niektórych pana komórek powstają nerki, oczy, uszy, nos, o którym pan powiedział. No i chodzi o to, że komórka też musi wiedzieć, że w danej chwili to ona ma się tak, a nie inaczej przekształcić. Ona ma w wyniku kolejnego podziału ma wyglądać tak, a nie inaczej. I to wszystko jest zawarte właśnie w genach. Są nie tylko informacje zawarte o tym, jak ma być zbudowane białko, o czym zaraz pokażemy, jak ono jest zbudowane na filmie, ale również co potem komórka dana, która będzie te białka posiadała, jak ona się ma zachowywać. Dlatego podsumowując tą naszą informacje o genach, ja chciałbym przytoczyć, że geny zawierają informacje o tym, jaka ma być sekwencja rybonukleotydów lub aminokwasów w budowanym elemencie komórki, w jakich warunkach zewnętrznych należy te elementy tworzyć, a w jakich ich nie tworzyć, z jaką intensywnością i przez jaki czas je wytwarzać, do jakiego obszaru komórki je przemieścić, na przykład do mitochondrium albo do błony komórkowej, i w organizmach wielokomórkowych, w jakiego typu komórkach dane elementy mają być wytworzone. To jest taka synteza, właśnie ta informacja zawiera się w genach. Oczywiście z czystej informacji, zero-jedynkowej albo zasadowo znaczy te 3 paczki, to się przekłada już na konkretne właśnie fenotypy, na konkretne zjawiska, na konkretnie zbudowane organy i zachowanie tych organów. Tak, także tak to jest. Poprosiłbym teraz realizatora o translację. To jest taki troszeczkę szerszy film, który pokaże również transkrypcję. To był 3, tak. To jest jak DNA to do z białka. DNA do Here białka. is a Tak? cell, the Tutaj basic unit jest of all komórka. living Ja może tissue. będę komentował, bo nie wszyscy może In most znają human angielski, cells, there natomiast is a można sobie structure to called the nucleus. poszukać, wygooglać The i nucleus contains tutaj the mamy genome. jądro komórkowe. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Tutaj mamy te upakowane chromosomy. Proszę zobaczyć, jak spakowana jest ta struktura DNA. Tak, jak to jest zwinięte. I ona teraz jest rozwijana. No, to są cuda po prostu. Within the DNA are sections Tutaj called będziemy mieli genes. powtórzoną These genes transkrypcję, contain the czyli instructions for making proteins. wykształcenie mRNA, tylko i wyłącznie When a oni gene tutaj na is tym filmie switched on, pokażą. an Natomiast ja enzyme przypominam, called że RNA to polymerase nie tylko attaches mRNA, to the ale start of the gene. rRNA i tRNA. Tutaj polimeraza rozcina, wolne nukleotydy rybozowe tworzą łańcuch, który jest wypychany następnie. Proszę zauważyć, no to jest fizyka. To jest dokładnie, znaczy to jest chemia, no bo są te wiązania, na chwilkę one powstają, potem po prostu właśnie taki messenger RNA wylatuje, tak? On powstaje tutaj w jądrze, no i to jest ten proces jeszcze przycięcia tego wszystkiego. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the No i przez cytoplasm. pory błony jądrowej to dostaje się już do ciała komórki. Właśnie, czy to się rusza samo, czy się nie rusza, to tego nie wiemy. No i tutaj mamy właśnie te rybosomy. No i taki messenger RNA w jaki sposób trafia? No znowu, musi ten rybosom znaleźć, czy przez przypadek, czy to jest jakiś proces już. Tutaj właśnie mamy transportowe, tą ciężarówkę tRNA z przyczepionym dokładnie konkretnym aminokwasem w zależności od tego antykodonu. Tak? No i teraz on sobie wchodzi, dołącza się, no bo inaczej się nie może dołączyć. I tutaj na górze proszę zobaczyć, że te konkretne aminokwasy łączą się znowu w W ciąg. fabryce.
Fabryka, dokładnie fabryka. added Tak to jest. a Ciężaróweczki. growing chain of Ciężarówka amino po acids. zrobionej robocie z powrotem wędruje, z powrotem szuka swojego aminokwasu i teraz pusta ciężarówka nie wjedzie do fabryki. Dopiero taka, która ma ten aminokwas. Tak, znowu pytanie, jakie są czynniki? No i tutaj mamy właśnie tworzenie się białka, te przejście od struktury pierwszorzędowej przez drugo-, trzecio- i czwartorzędową. No i właśnie mamy to białko. Teraz białka, jakie mogą być? Mogą być bardzo krótkie, na przykład 20 aminokwasów i to już jest białko, albo długie, tytyna, 33 000 aminokwasów i to dopiero się właśnie tak jakby zwija w to białko, które jest potrzebne cząstce. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą rozmowę naszą. Kolejnym tematem, na który zapraszam, jest komórka. To będzie kolejny duży, myślę, że za 2 tygodnie, bo w przyszłym tygodniu niestety nie będzie mnie, także chyba nie uda nam się nagrać. I w komórce podam, no myślę, że coś, co będzie bardzo Państwa interesowało. Ktoś tu kiedyś w jakimś komentarzu napisał, że ja jestem materialistą. Właśnie pogadamy w aspekcie komórki, pogadamy o materializmie. Natomiast ja chciałbym zadać Panu pytanie, jeszcze mamy chwileczkę czasu, która cząstka się Panu bardziej podoba? Czy białko, które jest budowane, które jest wynikiem pewnego procesu, czy też RNA, które samo w sobie stanowi informację, samo w sobie może się powielać i samo w sobie, w zależności od sekwencji informacji, którą stanowi, ma różnego rodzaju właściwości. Zdecydowanie RNA. Zdecydowanie RNA. Tak, ponieważ no, tutaj, jeżeli tak jak Pan powiedział, tutaj zdaje się powinniśmy poszukiwać Tak tego mi się początku. wydaje. Tak mi się wydaje, to jest... Jest bardziej kompletną tak, strukturą. jest bardziej kompletną strukturą. Ciekawe, taka dygresja na marginesie, a może chwilkę mamy, to ja sobie tutaj pozwolę jeszcze jedną rzecz... Czego szukamy? Już jestem, już to tłumaczę, to będą narzędzia, słownik fizyki życia. Słownik fizyki życia zaczyna się od takiego hasła 5 fundamentalnych cech cząstek niezbędnych do zainicjowania ewolucji biologicznej. Te 5 fundamentalnych cech posiada RNA. Natomiast mogę powiedzieć, osoba, z którą bardzo dobrze mi się rozmawia, z którą się dobrze rozumiemy, z którą mamy czasami różnice zdań, ale w pryncypiach tych takich podstawowych się zgadzamy, pan Krzysztof Karoń Wiedziałem, że o niego chodzi. trafił na to, no bo postanowił sobie tam poszperać po mojej stronie, no i wszedł do słownika fizyki życia i trafił na to hasło. No i oczywiście zadzwonił do mnie, mówi: panie, co pan za głupoty pisze? No więc myślę, że już w tej chwili to zostało wytłumaczone. O tych 5 fundamentalnych cechach cząstek jeszcze będziemy mówili, bo to też są nowe rzeczy, które ja tutaj wprowadzam. Proszę, jeżeli można poprosić operatora o pokazanie mojego ekranu, to jest 5 kierunków doskonalenia ewolucyjnego. To jest absorpcja, czyli pochłanianie nowych elementów, co RNA ma w sobie, to jest powielanie, co RNA w sobie ma, to jest budowanie się na podstawie projektu, co RNA ma w sobie, bo ono samo w sobie jest projektem, na podstawie którego jest zbudowane, stanowi nośnik projektów i jeszcze potrafi te projekty zmieniać. I ta cząstka to ma. I dlatego ja, schodząc z ewolucją biologiczną, doszedłem, że to jest tych 5 fundamentalnych elementów, które powinna mieć cząstka, która zainicjowała ewolucję biologiczną. Tak mi się wydaje, także tutaj będziemy o tym mówili w przyszłych naszych pogadankach, prawdopodobnie po komórce, bo dopiero jak omówimy komórkę, to pójdziemy do ewolucji biologicznej. Natomiast bardzo się cieszę, że wyłapał Pan ciężar tego RNA jako tej istotnej cząstki i też marzy mi się, żeby po prostu nauczyciele biologii, którzy zobaczą nasz program, ewentualnie przeczytają książkę, zwrócili też baczną uwagę na tą cząstkę i też zwrócili uwagę swoich uczniów na tą cząstkę, bo wydaje mi się, że ona jest warta bardzo dokładnej analizy, głębszego zrozumienia,
no, co może pomóc nam w zrozumieniu początków życia. Panie Janie, jestem pod wrażeniem zarówno życia, jak i sposobu, w którym Pan to życie tłumaczy. I muszę powiedzieć, że jestem wprowadzony w taki stan pobudzenia intelektualnego, Super, refleksji, o to mi zadumy. chodzi. Mam nadzieję, że też nasi widzowie tak samo. No i czekamy na Państwa reakcje, komentarze. Myślę, że dzisiaj to był naprawdę pouczający odcinek. Tak, a ja myślałem, że będzie nudny. Nie, na pewno nie był nudny. I jeszcze anonsujemy książkę 59 kluczy do zrozumienia zagadki powstania życia, z której to Pan korzysta. Korzystam, Przy- tak, to po prostu jest tak przy jakby tłumaczeniu. spisem treści do naszych tutaj pogadanek. No a też mogę zapowiedzieć, że już szykują się kolejne pogadanki, ja już o tym myślę, prawdopodobnie w przyszłym roku. No to będzie o dziennikarzach, o politykach, prawnikach, inżynierach, sportowcach i artystach, w ogóle ludziach, którzy wpływają, którzy mają na nas wpływ. Ale to o tym później, tak jak mówię, to na zachętę w przyszłym roku. Widzimy się za 2 tygodnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Państwu. Nazywam się Krzysztof Lech Łuksza. To był program Fizyka Życia. Naszym gościem był Jan Kubań. Do zobaczenia.